Trzeci odcinek naszych wideowarsztatów nakręciliśmy po to, żeby zachęcić Was do ćwiczenia prawidłowego odpadania od ściany oraz dynamicznego wyłapywania lotów. Jeżeli tylko możliwa jest dynamiczna asykuracja na pierwszych wpinkach, dobrze jest ją stosować, żeby wspinający nie poczuł żadnego dużego szarpnięcia spowodowanego niewielkim w tym przypadku rozciągającym się odcinkiem liny. Zwiększenie dynamiki asykuracji nie polega tym razem tak bardzo na przepuszczaniu liny przez przyrząd, a bardziej na podbiegnięciu, które czasem poprzedzone jest odskokiem, podskoku, czy też wykonaniu przysiadu w momencie odpadnięcia i wyproście nóg w momencie obciążania liny przez spinającego. Jeżeli lot z drugiej wpinki, która jest stosunkowo blisko ziemi, też w ogóle nie przepuszczam, tylko trzymam linę sztywno, udynamiczniam powstrzymywanie spadania poprzez podskok. Znowu im wyżej wspinający wyjdzie nad tą drugą wpinkę, tym ja podskakuję później, a tak naprawdę decyduję się na podskok tylko pod warunkiem, że obciążając linę wspinający jest na takiej wysokości, że ten podskok zrobić mogę, żeby było bezpiecznie. Decyzja, kiedy przestać wyłapywać lot podskokiem, a zacząć przepuszczaniem, to zależy oczywiście od tego, jak wysoko jest pierwsza wpinka i jakie odległości są między kolejnymi. Bo jeżeli pierwsza wpinka jest wysoko, to już na wysokości trzeciej wpinki wspinacz jest stosunkowo daleko od ziemi. Jeżeli pierwsza wpinka jest nisko, a odległości między wpinkami są niewielkie, no to oczywiście trzecia wpinka może być skutecznie i w zasadzie jedynie dobrze wyłapana dynamicznie podskokiem. Wspinający może czuć się bardzo pewnie, bo na drodze ma spory zapas, ale może poślizgnąć mu się noga, ręka może wystrzelić z chwytu, bo na przykład złapał go nieprecyzyjnie. Nawet kiedy odpadnięcie od ściany jest mało prawdopodobne, również może się zdarzyć. Dlatego należy podejść poważnie do tematu asykuracji i spodziewać się potencjalnego odpadnięcia cały czas. Gdyby wspinacz odpadał będąc nad wpinką, tym bardziej w przypadku niewielkiej odległości do ziemi bądź niewielkiej odległości do wystających elementów rzeźby ściany, które znajdowałyby się pod jego nogami, dobrze jest w momencie, kiedy odpada od ściany, odskoczyć do tyłu z równoczesnym jednym ruchem wybrania liny z przyrządu, po to, żeby szybko skrócić ilość liny w układzie. Kiedy dajemy blok osobie znajdującej się nad wpinką, a nie chcemy, żeby po obciążeniu liny uderzyła z impetem o ścianę, w momencie obciążania liny po prostu podbiegamy do przodu. Bardzo sensownym, kompleksowym ćwiczeniem latania i wyłapywania lotów z różnych wpinek jest tak zwane click and drop, czyli wpinam linę w ekspres, wychodzę na jego wysokość bądź ponad, w zależności od stopnia zaawansowania, zwłaszcza osoby wyłapyującej odpadnięcie. No i imituję odpadnięcie od ściany, klepiąc w ścianę, składam się do lotu, oczywiście poprzedzając to odpowiednią komendą. Jeżeli chcemy ćwiczyć odpadanie od ściany, na początku robimy to zazwyczaj z końca drogi wspinaczkowej po zrobieniu ostatniej wpinki. Można też bez jej robienia, jeżeli poprzednia wpinka nie jest dużo niżej lub ściana jest na tyle przewieszona, a umiejętności asykurującego odpowiednie, żeby zrobić to bezpiecznie. Wspinaczka, eksploracja jaskiń, prace na wysokości, rekreacja w różnych formach, a także profesjonalne szkolenia do różnego rodzaju prac związanych z alpinistycznymi technikami linowymi, w tym również kursy instruktorskie. Więcej na www.polskaszkołaalpinizmu.pl.